Cześć kochani, tu Candymona. W dzisiejszym filmie postanowiłam zaprezentować Wam swoje sposoby na bąbelkowe paznokcie, więc pokażę Wam porównanie różnych metod. Oraz zobaczycie tutaj 3 zdobienia właśnie z wykorzystaniem bąbelków jako elementu ozdobnego na paznokciu. Tak więc teraz już zaczynamy i myślę, że zaczniemy sobie od podstaw, czyli od tego, jak wykonać nasze bąbelkowe zdobienie. Ja tutaj nałożyłam sobie na wzornik czarny kolor z marki Pierre René, następnie utwardziłam go i na dyspersję tego koloru zaczęłam nanosić Prismatic Effect, czyli taki pyłek foliowy, który ma w sobie efekt kameleona, takiego zielono-różowo-czerwonego. Jak widzicie, ten pyłek naprawdę bardzo fajnie się aplikuje, rozciera, tworzy coś w rodzaju takiej metalicznej powłoki właśnie z efektem kameleona. No i teraz możemy przejść do naszych bąbelków i jeżeli chodzi o stworzenie bąbli, to jest to naprawdę bardzo proste. Potrzebujemy tylko wody oraz produktu, który stworzy nam bąbelki. Ja tutaj akurat skorzystałam z płynu do mycia naczyń, natomiast to może być na przykład szampon, mydło czy cokolwiek innego, co się pieni. Oczywiście musimy te dwa produkty ze sobą połączyć, a następnie je spienić. I ja na początku próbowałam to zrobić przy pomocy pędzelka w takim, jak widzicie, dość płytkim naczyniu, natomiast to nie jest zbyt wygodne, więc przelałam to do szklanki i zaczęłam ubijać tak jakby te swoje bąble przy pomocy wzornika i myślę, że to jest dużo wygodniejsza opcja, zdecydowanie w czymś głębszym wygodniej jest mieszać. Więc po prostu spieniamy sobie, robimy jak najwięcej bąbelków i teraz na nasz wzornik nakładam dry top, którego już nie utwardzam, tylko bezpośrednio po nałożeniu tego topu nakładam na niego bąbelki i jeżeli chodzi o aplikację bąbelków, to ja zastosowałam do tego taki szeroki, roztrzepany pędzelek. Moim zdaniem ta metoda jest wygodniejsza niż na przykład nakładanie plastikowym wzornikiem, a widziałam, że wiele osób właśnie w ten sposób te swoje bąble nanosi, natomiast pędzelek wiadomo jest delikatniejszy, można im troszeczkę lepiej operować i oczywiście nakładamy sobie tę naszą pianę na ten nieutwardzony top i dopiero teraz razem z pianą wkładamy nasz wzornik do lampy i jak widzicie po wyjęciu z lampy na wzorniku jest jeszcze troszeczkę bąbli, więc usuwam je przy pomocy wadzika bezpyłowego. No i mamy nasz gotowy efekt. Mamy tutaj właśnie coś w rodzaju takich bąbelków, przypomina mi to troszeczkę taką skórę węża albo smoka, więc jest to dość ciekawy efekt. Natomiast ja postanowiłam tutaj porównać Wam jeszcze nakładanie topu tego bez dyspersji, który wcześniej nakładałam, z klasycznym topem i teraz właśnie nałożyłam zwykły top, on jest troszeczkę gęstszy, więc ten efekt będzie nieco inny i tutaj jak widzicie po utwardzeniu przecieram, natomiast problem jest taki, że kiedy stosujemy taki zwykły, klasyczny top, to on jest gęstszy, więc te bąbelki na powierzchni paznokcia są troszeczkę większe i bardziej wystające, więc kiedy przecieramy, to ten wadzik może nam się przyklejać do tego wzornika, przyczepiać i jest to troszeczkę niewygodne, więc ostatecznie zdecydowanie polecam Wam stosowanie topu bez dyspersji, ponieważ efekt jest tak naprawdę bardzo podobny, a jednak wygoda korzystania z tego topu bez dyspersji jest sporo większa. No i oczywiście jeszcze muszę poruszyć kwestię pokrywania tego zdobienia topem, ponieważ wiadomo, że kiedy nosimy takie nierówne zdobienia na paznokciach, no to chcemy, żeby one były jak najbardziej gładkie, ale jak widzicie, kiedy nałożymy top coat, no to niestety to zdobienie już nie wygląda tak jak na początku, więc moim zdaniem stosowanie topu na top z bąbelkami jest całkowicie bez sensu i jeżeli chcecie mieć taki typowy efekt bąbelków, no to musicie to zostawić już bez pokrywania dodatkową warstwą topu, więc tym bardziej polecam Wam top bez dyspersji albo inny naprawdę rzadki top coat, który pozwoli Wam uzyskać taki delikatniejszy efekt. Postanowiłam tutaj wykorzystać jeszcze tę samą metodę, ale już tylko i wyłącznie z kolorami i tutaj zastosowałam jako kolor bazowy niebieski odcień, natomiast na niego nałożyłam kolor biały. Oczywiście starałam się nałożyć taką troszeczkę grubszą warstwę i bez utwardzania nałożyłam na ten biały kolor swoje bąbelki, no i z bąbelkami utwardziłam w lampie. I jak widzicie, teraz efekt jest taki troszeczkę, moim zdaniem, bardziej widoczny, bardziej kontrastujący, więc nawet jeżeli zdecydujecie się zastosować top, to ten efekt mimo wszystko zostaje i jest na paznokciu widoczny. Dlatego ja osobiście uważam, że jeżeli chcemy stosować tę metodę bąbelkowych zdobień na paznokciach, to najlepiej jest zastosować jakieś dwa kontrastujące kolory, jeżeli chcemy właśnie pokrywać je topem. No bo jeżeli zastosujecie po prostu top na pyłku, tak jak robiłam to na początku,
no to musicie pamiętać, że jednak pokrycie tego topem po prostu zepsuje efekt. No i teraz już przechodzimy do zdobień i myślę, że jako pierwsze pokażę Wam to różowe. Tutaj jak widzicie jako bazę nałożyłam sobie na wzornik kolor 10 z marki Pierre René. Naprawdę uwielbiam ten kolor, już nieraz go u mnie widzieliście. A następnie na połowę wzornika nakładam kolor biały. Też staram się to zrobić taką troszkę grubszą warstwą, żeby ten efekt był taki bardziej widoczny. Oczywiście nakładam bąbelki, utwardzam standardowo i uzyskujemy właśnie taki efekt bąbelków na połowie paznokcia. Jeżeli chodzi o to zdobienie, to ja postanowiłam jeszcze je troszeczkę urozmaicić i dlatego sięgnęłam sobie tutaj po Spider Gel w kolorze białym, przy pomocy którego zaczęłam robić takie kreseczki wzdłuż całego wzornika. Oczywiście one nie są regularne, robiłam je troszeczkę, jak widzicie, też na krzyż i nie starałam się za bardzo, po prostu chciałam, żeby było tutaj coś, co nam tak jakby oddzieli ten efekt bąbelków od tej gołej części paznokcia, na której nic nie ma. I dodatkowo sięgnęłam jeszcze po Carving Gel, czyli taki gęsty żel, którym można robić zdobienia 3D, przy pomocy którego postanowiłam zrobić sobie kwiatuszek tutaj na tej różowej stronie. Jak widzicie, najpierw sobie kulam w palcach kuleczki, następnie przyklejam je do wzornika i przy pomocy takiego silikonowego pędzelka rozgniatam, aby stworzyć płatki. Naprawdę bardzo się polubiłam z tą metodą robienia kwiatuszków, bo jest to mega proste i jeżeli coś nam nie wyjdzie, no to po prostu możemy to ściągnąć, przemyć dokładnie cleanerem i zacząć od nowa, zupełnie inaczej niż z kwiatkami akrylowymi, w przypadku których one same zasychają i wtedy już nie możemy poprawić, a tutaj zawsze możemy poprawiać ile tylko chcemy. No i tak właśnie prezentuje się mój skończony wzorniczek. Uważam, że to zdobienie jest naprawdę bardzo ładne i ja tutaj oczywiście nie nakładałam topu na to moje bąbelkowe zdobienie, ale spokojnie można by było to zrobić i ten efekt wciąż byłby widoczny. Myślę, że bąbelki w tego typu zdobieniach mogłyby być nawet ciekawą alternatywą i ciekawym sposobem na zdobienia ślubne, więc dajcie znać, czy Wam się to zdobienie podoba, a teraz przechodzimy już do kolejnego. I w tym przypadku jako bazę pod moje zdobienie postanowiłam zastosować kolor czarny, a następnie sięgnęłam po Dry Top, który nakładam na połowę wzornika, tworząc tak jakby nieregularną linię na środku, a kiedy top już został nałożony i utwardzony, to wtarłam w niego pyłek o nazwie Chameleon Effect. W kolejnym kroku chciałam dodać troszkę głębi temu zdobieniu, więc sięgnęłam po matowy top i nałożyłam go na stronę z czarnym kolorem oraz delikatnie wjechałam na ten mój pyłek, aby go również zmatowić. I kiedy matową stronę mamy już utwardzoną, ponownie wracam do dry topu i jak widzicie nakładam go na pyłek, pozostawiając tę matową część i pokrywam go bąbelkami, a następnie sięgam po Stamping Gel z Rosalind, który jest naprawdę bardzo mocno napigmentowany, więc jest idealny do malowania różnego rodzaju ozdób na paznokciach i przy pomocy tego produktu maluję linie, które będą oddzielały mi część z bąbelkami oraz tę matową stronę. Ale uznałam, że jeszcze przyozdobię całość kryształkami, więc sięgnęłam sobie po drewniany patyczek, przy pomocy którego nałożyłam na wzornik bazę budującą. Specjalnie zrobiłam to patyczkiem, ponieważ chciałam, żeby to było dość precyzyjnie nałożone i żeby ten matowy top nie stał się nagle błyszczący, więc nałożyłam tylko w tych miejscach, w których później zaaplikowałam cyrkonię. No i jak widzicie, mamy teraz nasz gotowy wzorniczek. Moim zdaniem zdobienie jest naprawdę bardzo ciekawe i zdecydowanie podoba mi się takie połączenie błysku z matem. Przechodzimy już do naszego ostatniego wzorniczka i w tym przypadku jako tło pod zdobienie postanowiłam zastosować kolor biały, a następnie sięgnęłam po takie specjalne tusze z Rosalind, które zaczynam nakładać sobie na środek tego białego koloru. I jak widzicie, ja tutaj skorzystałam z dwóch kolorów, różowego oraz niebieskiego. Róż nakładam od dołu, niebieski od góry i te kolory oczywiście mieszają się lekko ze sobą, tworząc również fiolet. Bardzo fajne w tych tuszach jest to, że one cały czas się zmieniają i tak naprawdę nigdy do końca nie wiemy, co nam z tego wyjdzie. Efekt ostateczny przypomina troszeczkę zdobienie w stylu watercolor i kiedy już uznałam, że te kolory wymieszały mi się tak, jak chciałam, żeby mi się wymieszały, wyglądają tak, jak powinny, no to teraz zatopowałam sobie to, żeby mi się nie zniszczyło, a następnie sięgnęłam po czarny Spider Gel, którym wykonałam dwie kreseczki po bokach, tak jakby odcinając sobie boki paznokcia.
I następnie sięgnęłam sobie po kolor czarny, którym wypełniłam całe te boczki właśnie od tego spider żelu tak jakby i dzięki temu, że skorzystałam najpierw z tego żelu, który sam tworzy takie idealnie proste linie, to nie miałam problemu z tym, żeby równo to namalować, bo oczywiście moglibyśmy to robić ręcznie, ale jest to troszeczkę trudniejsze. Więc kiedy czarny kolor został już utwardzony, to sięgnęłam sobie po top coat, który nałożyłam na te moje czarne elementy i oczywiście naniosłam pianę, żeby stworzyć bąbelki. Następnie utwardziłam. No i tutaj jak widzicie popełniłam ten błąd, że zastosowałam zwykły top, więc niestety wacik mi się troszeczkę poprzyczepiał do tych moich bąbelków, ale uznałam, że tak już to zostawię i sięgnęłam znów po biały spider gel, którym wykonałam kilka kreseczek, a później jeszcze skorzystałam z bazy budującej, którą zrobiłam kilka kropek na tych moich łączeniach, tak jakby tego spider gelu i naniosłam cyrkonię, żeby było ciekawiej. No i tak właśnie prezentuje się moja ostatnia dzisiejsza propozycja, jeżeli chodzi o zdobienia bąbelkowe. Teraz jeszcze raz możecie obejrzeć wszystkie 3 zdobienia, które wykonałam w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobały. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Dajcie też znać w komentarzach, co Wy myślicie o tych bąbelkowych paznokciach, które ostatnio zawładnęły internetem. No a ja Wam już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!